być 2 filmy, ale pojawia się już 3. film z produktem V33, bo uważam, że warto o nim wspomnieć. Ciekawy preparat, podkład do zszarzałego drewna. Nie tylko do zszarzałego, tak jak na przykład takie drewno, bo dla niektórych może ono się wydać po prostu ładne, pokryte patyną, zszarzałe, srebrne, można powiedzieć, drewno. Nie trzeba go w ogóle zamalowywać, niech sobie takie będzie. Ale niektórym bardzo to przeszkadza. Są też opcje nie tylko patyny na drewnie, która może przeszkadzać, ale jest też opcja, że kupujemy drewno w jakiejś niższej cenie i ono na przykład ma ślady sinizny. Wiecie, że sinizna to nie jest wada drewna, więc stosując preparat jeszcze biobójczy jako impregnat, jako bazę, możemy to drewno jeszcze dodatkowo zabezpieczyć i dopiero później użyć tego podkładu. Po co? Po to, żeby wyrównać kolor. No bo tutaj jedynie może być ząg, jak to moje dzieci mówią, że mamy jasną sosnę, kawałki sinizny, tak? Więc to może się nie podobać. Więc ten podkład jest zarówno do takiej patyny, takiej mocnej patyny i do drewna, które jest już mocno nadgryzione przez ząb czasu, jak tutaj. Ono jest już, ta struktura tego drewna jest już taka bardzo wypłukana, to złe słowo, ale widać pewnie, że ona jest już bardzo zniszczona, głównie przez promieniowanie UV, przez wodę. To drewno już nie ma takiej struktury z życiem w środku, więc możemy to ten podkład zastosować również do takiego mocno zniszczonego już drewna. No i mówię, i do świeżego drewna, które ma jakieś wady, które wzrokowo jak gdyby nam przeszkadzają. I teraz co? Ten podkład jest na bazie wody, czyli nanosimy pędzlem, później pędzle myjemy wodą i to mi się akurat podoba. Jest kompatybilny z preparatami, z lazurami i rozpuszczalnikowymi, i wodnymi. Ja sobie tutaj wzięłam akurat lazurę, którą wcześniej omawiałam, tą wodną, bo chciałam, żeby szybko mi wyschła, zawsze mam z tym problem, i żebym znowu mogła narzędzia myć wodą, tak? Dlatego to wzięłam. Ale można i rozpuszczalnikowe, i wodne preparaty na to stosować. I teraz tak, jeżeli mamy drewno, które mocno jest naruszone przez słońce i przez wodę, no to wtedy wypadałoby zastosować 2 warstwy tego podkładu, tylko po to, żeby te ubytki, które, nie wiem, czy Wy to widzicie, ja wyczuwam pod ręką, które są w drewnie, ubytki dużo powiedziane, ale wiecie, o co chodzi, o tą nierówną strukturę na wierzchu, żeby to wypełnić dokładnie tym podkładem. Ale normalnie, jeżeli drewno nie jest aż tak bardzo zmęczone, zniszczone, to możemy zastosować spokojnie 1 warstwę tego podkładu. Pamiętajmy o tym, żeby nie wystawiać po pomalowaniu tych elementów, tych mebli, czy no jeżeli to jest płot, no to musimy zwrócić uwagę na to, żeby malować nie w pełnym słońcu. Tutaj jest ograniczenie temperaturowe, powiedzmy, między 12 a 25 stopni, no i nie na pełnym słońcu, czyli możemy sobie na przykład to pomalować rano czy po południu, kiedy już słońce jest, jeżeli to jest, mówię, płot, którego nie możemy zdemontować, tak? Czas schnięcia, jeżeli będziemy 2 warstwy musieli zastosować, to jest 6 godzin między warstwami, ale do całkowitego wyschnięcia to jest 12 godzin i dopiero wtedy możemy używać lazurę. I teraz tutaj musicie zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Tak jak widać tutaj, ten podkład ma taki kolor, tak? Jest taki żółtawy czy bananowy, czyli nie zastosujemy na wierzch lazury bardzo jasnej. No więc to jest taka jakby, takie koło ratunkowe, tak? Że możemy to drewno potraktować tym podkładem, na wierzch dajemy lazurę i tutaj tej lazury ciemnego koloru musimy użyć przynajmniej 2 warstwy. Ja tu zrobiłam próbki i tutaj mam na przykład deskę, która wyglądała dokładnie jak ta. Pomalowałam ją 1 warstwą podkładu i 3 warstwami lazury tej 12 lat, to jest dąb złocisty, więc to nie jest wcale ciemna lazura. Gdybyśmy użyli, nie wiem, mahoniu czy palisandru, to będzie efekt naprawdę, no właśnie, mogłam zrobić, widzicie, próbkę z ciemniejszym, z mahoń chyba mam, ale uważam, że i tak efekt jest bardzo zadowalający. Do porównania tutaj mam co ja wzięłam, to jest dębina. Dębina, która tak wyglądała, tak? Czyli ona była nieco jaśniejsza. I tutaj naniosłam 1 warstwę podkładu
i 2 warstwy lazury w tym samym kolorze, czyli w tym dębie złocistym. I taki jest efekt. Oczywiście, jeżeli mamy drewno ze starą powłoką i ta powłoka jest złuszczona, to nie możemy malować tym podkładem na tą złuszczoną powłokę. Aż tak proste to nie może być, więc musimy tą złuszczoną, odpadającą powłokę zlikwidować, czyli ją zeszlifować, tak? Później oczywiście odpylić i dopiero na to nakładamy ten podkład. Co jeszcze mogę dodać, to, że preparat, to, że jest wodny, to już mówiłam, że preparat jest, zaraz już Wam pokażę, zatrzymałam się nie dlatego, że zapomniałam, co mam powiedzieć, ale dlatego, że chcę Wam to od razu pokazać. Po otwarciu puszki konieczne jest wymieszanie dokładne tego preparatu i czasami, jeżeli długo malujemy, to musimy zwrócić uwagę, jak ta konsystencja się zachowuje, czy nie trzeba go w trakcie pracy przemieszać raz jeszcze. Mieszamy oczywiście zapachu minimalnie jest, ale bardzo, bardzo delikatny. Ta puszka stała tylko 1 dzień, wcześniej była zamieszana, więc po otwarciu oryginalnej puszki pewnie będzie ta konsystencja jeszcze inna. Ale dokładnie wymieszajmy, zbierając wszystko to, co jest na spodzie puszki. To za każdym razem powtarzam, więc Wy już to wiecie. No i konsystencja, jak widać, jest takiego rzadkiego budyniu. Więc będzie się malowało, znaczy ja już wiem, że będzie, bo malowałam, będzie się malowało bardzo dobrze, bo nie będzie taki kapiący, chlapiący na boki, tak? No i nie malujemy tego zbyt cienko, tak? Bo pamiętajcie, że ten podkład ma nam wyrównać kolor tego naszego drewna, czyli może w tą stronę. Jeśli są jakieś, jakieś większe pęknięcia czy coś, no to wiadomo, że trzeba tam trochę tego preparatu wcisnąć. I to nie chodzi o to, żeby teraz wszystkie dziury szczelnie zalewać tym, ale żeby ten kolor po skończeniu malowania był po prostu jednolity. I jak widzicie pewnie, maluje się nim bardzo dobrze pokrywa to drewno. Nie robią się smugi, oczywiście zacieki też nie ma mowy, no bo jego konsystencja też robi swoje. Dobra, nie będę całej deski malować. Myślę, że pan kamerzysta potwierdzi, poza włosami z pędzla, że efekt jest, że widzicie to, że fajnie, że bardzo porządnie ten preparat pokrywa drewno. I to zostawiamy do wyschnięcia 12 godzin, a jeżeli druga warstwa to 6 godzin, tak jak już powiedziałam. I na to po wyschnięciu nakładamy lazurę. Jedyny minus, który w trakcie robienia prób dla mnie był taki, że minimalnie ta lazura się śliska po tej powierzchni. Ale mówię, jeśli chcemy mieć ładny wygląd drewna, które wygląda na przykład tak, to też nie można kręcić nosem, no, że lekko się preparat śliska. Dla mnie to był minus, no ale nie aż taki, żeby nie przeżyć, tak? Ja sobie delikatnie przeszlifowałam drobnym papierem ten preparat, żeby lepiej się skleiła ta lazura z nim. I oczywiście międzyszlifowanie pomiędzy warstwami lazury, to już też wiecie. Dla porównania pokażę Wam, jak wygląda deska błazeryjna, to jest dokładnie z tego sztapla, która wyglądała w ten sposób. I tutaj nie zrobiłam nic. Tutaj po prostu tą lazurą złocisty dąb pokryłam dwukrotnie i tak to wygląda. No to wygląda, jakby był orzech, nie? Więc opcje są oczywiście takie, żeby tą szarzyznę zamalować, ale w momencie, kiedy mamy jakieś przebarwienia nierówne na drewnie, no to wtedy mamy opcję z tym podkładem, wyrównujemy pod spodem i dopiero na to kładziemy lazurę. Nie możemy też stosować, chyba już też mówiłam, kolorowych lazur, bo efekt nie będzie ciekawy. Tyle mi się wydaje. Jeszcze jeden produkt V33 czeka w kolejce, ale musimy poczekać na pogodę, żeby go pokazać, ale cieszę się, że kolejna rzecz, którą możemy się z Wami podzielić i jestem ciekawa, czy stosujecie takiego typu produkty jako ułatwienie sobie życia
w takich ekstremalnych warunkach, powiedzmy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Za chwilę będzie konkurs, ale o tym osobno będzie informacja na Facebooku. Pozdrawiam i do zobaczenia.